Ostatni punkt, tak jak wspominałem, tyczy się... Jezu, czemu ten aparat jest tak krzywo? Cześć, z tej strony Bartek, to jest Wanisław i dzisiaj nie ma z nami wyjątkowo Ali, dlatego że zdaje aktualnie egzaminy na studiach. Razem tworzymy na niej ogarze i tego oto gagatka zbudowaliśmy sobie razem 2 lata temu. Jest to campervan, którego zrobiliśmy od zera i całkiem możliwe, że część punktów, które dzisiaj wymienię w tym filmiku, będzie właśnie wynikała z tego. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda całe wnętrze, no to zapraszam oczywiście na Vantur, który się pojawi tutaj na karcie. Dzisiejszy filmik to będzie 5 rzeczy, które powinniśmy byli przemyśleć albo powinniśmy byli zrobić, zanim pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. Część z nich się będzie na pewno tyczyć tego, że zbudowaliśmy go sami, więc warto by było o nich pomyśleć przed pojechaniem na pierwszy wyjazd. Natomiast zostańcie koniecznie na ostatnią, dlatego że ostatnia rzecz tyczy się wszelkich wyjazdów, nie tylko i wyłącznie własnym vanem czy własnym samochodem. Także zapraszam. Pierwsza sprawa, o której musimy porozmawiać, to pośpiech. Absolutnie polecam Wam dać sobie czas. Nasza budowa została skrócona do 3 miesięcy, ściśnięta maksymalnie w najkrótszym czasie i to głównie dlatego, że bardzo chcieliśmy szybko wyjechać. O ile super jest szybko wyjechać i super jest zakończyć budowę w 3 miesiące, o tyle jest bardzo dużo rzeczy, które chcielibyśmy zrobić inaczej, które mogliśmy przemyśleć, które mogliśmy sprawdzić, zanim pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. Pośpiech nie jest wskazany, szczególnie jeśli się buduje vana samemu. Stres, presja i jak pośpiech, dużo gorsze decyzje, tak? Zalecam dać sobie czas, odpocząć, uspokoić się, bo to trzeba usiąść i się zastanowić, moi drodzy. A tak serio, to nie śpieszcie się. Obowiązkowo mechanik. I to nie raz, nie 2, przed pierwszym wyjazdem. Po zrobieniu budowy sprawdźcie wszystko, co się da. Sprawdźcie hamulce, wymieńcie oleje, filtry, sprawdźcie wszystkie płyny. Mówię to dlatego, że z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli coś może pójść nie tak na wyjeździe, to prawdopodobnie się na tym wyjeździe zepsuje. I tak już dolewaliśmy płynu do wspomagania, który magicznie uciekał, choć przestał i w sumie trochę mnie to martwi. I tak jeździliśmy bez hamulców przez kawałek Czarnogóry, żeby się dotulać do najbliższego mechanika, jeżdżąc tylko na ręcznym. Serdecznie nie polecam. Czarnogóra, kraj gór, ty bez hamulców, słabo. Dlatego jeżeli macie możliwość ogarnięcia sobie asystans w Europie, to może być dobry pomysł. Więc jeżeli macie taką możliwość, zaprzyjaźnijcie się z panem mechanikiem, powiedzcie mu, że planujecie długi wyjazd, że długo was nie będzie i żeby sprawdził, co tylko się da. Dopłaćcie trochę kasy przed pierwszym wyjazdem, postarajcie się sprawdzić, co tylko się da i zrobić, co tylko się da, żeby nie było po prostu niemiłych niespodzianek. Kolejnym kluczowym punktem jest jazda testowa. Bardzo, ale to bardzo polecam Wam wybrać się na kilka wyjazdów krótszych, po to, żeby sprawdzić, czy rzeczy, które stworzyliście, mają sens przede wszystkim, czy są użyteczne, czy używa się ich wygodnie, może trzeba coś zmienić, no i przede wszystkim, czy naprawdę działają. W naszym wypadku podczas tego pierwszego wyjazdu chyba ze 3 razy naprawiałem różne przecieki naszych przewodów z wodą w wanie. Ze 2 razy mieliśmy sytuację, że gdzieś nie było prądu i coś nie działało. W dodatku okazało się, że nasza kuchenka indukcyjna z naszą przetwornicą nie wyrabiają, więc stają się absolutnie nieużyteczne. Przez co używaliśmy takiej, wiecie, butli malutkiej z Decathlonu z nakładanym od góry palnikiem przez 2 miesiące. Także warto dać sobie ten czas i warto dać sobie tą przestrzeń po to, żeby ten główny wyjazd był dużo przyjemniejszy, tak? Po to, żeby się na nie nie stresować, po to, żeby nie było tej sytuacji, że stoicie w pięknym miejscu, obok jest przepiękne morze, plaża, wy chcielibyście odpocząć, ale to nie ten dzień, bo dzisiaj będziecie szukać, gdzie jest przeciek w wanie, dlaczego cieknie wam woda, dlaczego pompa wody tak głośno działa, albo dlaczego nie macie prądu w wiatraku. Naprawdę warto dać sobie tą możliwość i dać sobie tą przestrzeń, żeby przetestować rzeczy ze 2 albo 3 razy. Mogą być krótsze, mogą być dłuższe wyjazdy. Dużo łatwiej się ogarnia te rzeczy, jak się jest w okolicy swojego domu, niż jak się przejedzie 1500 km i nie mówi się w tym samym języku, co ludzie, którzy w tym kraju mieszkają. Także polecam wybierać się na jazdy próbne. Kierunek waszej pierwszej wycieczki. To jest rzecz, na którą warto się bardzo dobrze zastanowić. I mówię to dlatego, że my podjęliśmy taką decyzję, że pojedziemy sobie na Bałkany. Z naszego punktu widzenia na tamten moment miało to bardzo dużo sensu. Na Bałkanach byliśmy wielokrotnie, chyba z 4 czy 5 lat z rzędu. Jeździliśmy sobie samochodem, z namiotem, spaliśmy po kempingach, także byliśmy ogólnie obcykani. Wiedzieliśmy, co gdzie jest, jak tego używać, wiedzieliśmy, czego się po Bałkanach spodziewać. Niestety okazało się, że jest duża różnica pomiędzy tym, jak wygląda jeżdżenie vanem, a osobówką z namiotem. Przede wszystkim dlatego, że jak jeździsz sobie vanem, to nie masz potrzeby spania na kempingach, no bo przecież masz własne łóżko, prysznic, kuchenkę, zlew, więc naturalnie zaczynają się pojawiać małe problemy. Gdzie zrobić serwis?
Czy jechać na kemping i na kempingu robić serwis, czy jeździć specjalnie na kempingi po to, żeby robić tam serwis? Średnio. Okazało się, że po prostu na Bałkanach jest dużo mniej punktów, które są wyposażone w infrastrukturę taką typową pod kampery. Dlatego tym razem, wyjeżdżając na pierwszy wyjazd, osobiście pojechałbym do Francji albo do Hiszpanii. We Francji i w Hiszpanii jest masa zielonych kamperków, czyli punktów, które na Park4Night są oznaczone jako darmowe. Są to parkingi, na których zwykle można stać dzień lub dwa. Jest tam woda, jest miejsce do zrzutu szarej wody, jest miejsce do zrzutu czarnej wody, prąd, no i można tam legalnie stać. Na Bałkanach ciężko będzie wam znaleźć takie miejsca. Zdarzają się oczywiście, czasami przy autostradach, czasami w różnych innych dziwnych miejscach, ale nie jest to tak popularne jak na zachodzie Europy. Dlatego jak będziecie wybierać pierwszy kierunek waszej trasy, to polecam wam albo pojechać na zachód Europy, albo może wziąć Polskę na pierwszy strzał, jeżeli będziecie jechać w lecie. Przynajmniej będziecie wiedzieli, co gdzie jest i jak to działa. Ostatni punkt to nie jest coś, co tyczy się tylko i wyłącznie vanów. Ostatni punkt tyczy się ogólnie wyjazdów za granicę, czy w celach służbowych, czy w wyjazdach prywatnych. Jeżeli miałbym go ubrać w jakąś krótką frazę, to bym powiedział, to nie jest koniec świata. Jeżeli wyjeżdżacie za granicę i cokolwiek się stanie, nie dopilnowaliście czegoś u mechanika i coś wam się zepsuło, albo zapomnieliście kupić klapek, czy kremu do opalania, gazu do kuchenki, w każdym kraju da się te wszystkie rzeczy załatwić. W każdym z tych krajów będą mechanicy, którzy naprawią wam samochód, krem do opalania, okulary przeciwsłoneczne, leżak, gąbkę do mycia naczyń. Nie wiem jak wy, ale ja i Ala wychowaliśmy się z takim mindsetem, że jak się wyjeżdża na taki wyjazd, to trzeba zapakować, wiecie, pasztety, konserwy, chleby, bułki, sery. Wszystko, co jest możliwe, że będzie potrzebne nam na takim wyjeździe, trzeba mieć koniecznie ze sobą i jak tego nie zrobimy, to świat się skończy, coś się rozpadnie i będzie strasznie. Wyjeżdżanie vanem wielokrotne po kilka miesięcy za każdym razem nauczyło nas tego, że po pierwsze nie da się wszystkiego przewidzieć, po drugie nie da się na wszystko przygotować, po trzecie ceny usług i ceny rzeczy za granicą co prawda zawsze będą inne i zwykle pewnie trochę wyższe niż w Polsce, ale też to nie jest tak, że coś strasznego się stanie, jak będziecie musieli oddać auto do mechanika w innym kraju. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli, bo na przykład naprawa w ASO naszych hamulców kosztowała nas 1000 zł, a to była tylko jedna strona. Jeżeli czegoś nie dopilnujecie, będziecie na wyjeździe, coś wam się zepsuje, to nie jest koniec świata. Zawsze znajdzie się ktoś, kto wam pomoże, zawsze znajdzie się mechanik, który wam to zrobi. Jeżeli zapomniecie czegoś kupić, to możecie kupić to na miejscu i też w zasadzie nic strasznego się nie stanie. Nie stresujcie się, nie spinajcie się, nie próbujcie przewidzieć wszystkich możliwych rzeczy, które mogą się potencjalnie stać, bo pojedziecie na wyjazd z workiem części zapasowych do samochodu i bez dobrego humoru i z pustym portfelem, a nie z luzem i z chęcią czerpania przyjemności z życia. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że te rady wam się do czegoś przydadzą, albo przynajmniej, że rzucą wam jakieś światło na to, jak wygląda przygotowanie się na taki wyjazd. Jeśli potrzebujecie się dowiedzieć czegoś więcej, oczywiście jesteśmy tutaj, możecie pisać na YouTubie, w komentarzach, na Instagramie, czy gdziekolwiek chcecie. Zawsze z chęcią się podzielimy naszą wiedzą i jeżeli będziecie potrzebować jakiejś pomocy, to jesteśmy. To było 5 rzeczy, które ja osobiście uważam, że warto by było zrobić albo przemyśleć przed wyjazdem pierwszy raz. Jeżeli wam się podobało, jeżeli uważacie, że to jest wartościowe, to zostawcie nam suba, lajka, jakiś komentarz. Oczywiście zapraszam was też na naszego Instagrama, na którym jest dużo zdjęć i na bieżąco staramy się opowiadać o tym, co aktualnie robimy, a my w tym tygodniu będziemy się przeprowadzać. Może uda nam się zamontować kuchenkę gazową i potem będziemy się zbierać na wyjazd. Także pozostańcie z nami, już niedługo pewnie dowiecie się, gdzie będziemy jechać i skąd będziemy nagrywać kolejne filmiki. Trzymajcie się ciepło. Na razie.